Przez długi czas Artisany były uważane za złoty standard wśród podkładek dla sportowców. Bazy wykonane z poronu, różnorodne powierzchnie i niskie obszycie nie miały na rynku żadnej konkurencji, ale ich niska dostępność i wysoka cena spowodowały, że były one nieosiągalne dla większości graczy. Aktualnie mamy 2023 rok. Podkładki Artisana są znacznie łatwiej dostępne, a na rynku pojawia się konkurencja, która swoimi produktami sprawia, że sens inwestycji w Artisana staje pod znakiem zapytania. Oto podkładki, które określiłbym mianem niemieckich Artisanów, czyli Leonda X The Whale, Ries i Leonda X The Whale Pelz. Przed rozpoczęciem filmu chciałem tylko wspomnieć, że obie te podkładki znajdziecie w naszym sklepie acegear.pl, gdzie kosztują 209 zł, niezależnie od wybranej wersji. Jedną z cech charakterystycznych drogich podkładek jest ich sposób pakowania. Opakowanie, w jakim przychodzi Ries i Pelz, to duża kartonowa koperta, dzięki której podkładka od razu po wyciągnięciu leży płasko na biurku. Mimo że koperta ta zajmuje dużo miejsca i jest nieporęczna, zapakowane w taki sposób podkładki pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, w których po wyjęciu z kartonu część podkładki zostaje wybrzyczona, nawet po dokładnym rozwinięciu rulonu. Na przodzie koperty znajdują się podstawowe informacje, takie jak rozmiar, kolor oraz rodzaj bazy. Obie podkładki występują w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnym i czerwonym, z dwoma wersjami bazy, medium soft i extra soft, oraz w jednym rozmiarze, 490 na 417 mm. Powierzchnie, jakie oferują Pelz i Ries, znacznie się od siebie różnią. Pelz ma powierzchnię, którą określiłbym mianem hybrydowej. Posiada ona wyraźną teksturę, wyczuwalną zarówno pod palcem, jak również podczas ślizgania po niej myszką. Siła potrzebna na poruszenie myszką ze spoczynku jest niewielka, co oznacza, że podczas wykonywania różnego rodzaju mikrokorekt nie trzeba walczyć z powierzchnią podkładki. Ślizg na podkładce jest zbalansowany, a wspomniana wcześniej tekstura pozwala na zachowanie kontroli nad myszką podczas wykonywania flików. Gdy grałem scenariusze statyczne w Kowaku, bardzo lubiłem wbijać swoje palce w podkładkę. Pozwalało mi to uzyskać jeszcze większy stopping power i wyczuć jej teksturę. Podczas śledzenia celu w Apexie powierzchnia ta spisuje się również znakomicie. Nigdy nie miałem odczucia, że tracę kontrolę nad myszką, a mimo to śledzenie nagłych zmian kierunku przychodziło mi bez wysiłku. Jeśli miałbym ocenić powierzchnię Pelza na skali szybkości z innymi hybrydowymi podkładkami, to zdecydowanie znajduje się on w części skali, w której przeważa kontrola. Ries za to oferuje zupełnie odmienne wrażenia z użytkowania. Jest to podkładka stworzona pod maksymalną kontrolę nad myszką, a jej powierzchnia jest gładka bez żadnej wyczuwalnej tekstury. Ślizg na Riesie jest bardzo wolny i podczas szybkich ruchów czuję się, jakby podkładka specjalnie spowalniała i stabilizowała moje ruchy. Podczas korzystania z niej na Waxie XE zauważyłem, że robienie mikrokorekt i śledzenie celów szybko zmieniających swój kierunek poruszania jest dosyć uciążliwe przez bardzo duży stopping power. Dlaczego wspominam o tym, że zauważyłem to akurat na XE? Ponieważ zauważyłem również, że prędkość ślizgu jest proporcjonalna do wielkości ślizgaczy na myszce. Przy mniejszych ślizgaczach OP1WE ślizg staje się znacznie szybszy, a całe odczucie z użytkowania lepsze. Powierzchnia Riesa pozwala nam wtedy na zachowanie kontrolowanego ślizgu bez wcześniej wspomnianych efektów ubocznych, dzięki czemu staje się on naprawdę przyjemną opcją wśród innych kontrolpadów. Warto wspomnieć, że żadna z nich nie posiada żadnej powłoki, która mogłaby się z czasem wycierać i powodować nierówny ślizg na powierzchni podkładki. Jest to bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o podkładki, gdyż takie slow spoty są bardzo uciążliwe podczas rozgrywki i mogą sprawić, że nie trafimy strzału, który powinniśmy trafić. Na szybkość ślizgu również wpływa zastosowana w podkładce baza, która, jak wcześniej wspomniałem, występuje w dwóch opcjach. Obie te opcje nie są typowymi bazami wykonanymi z naturalnej gumy, jak to jest w przypadku wielu innych podkładek na rynku, a specjalnie wykonanymi bazami z poliuretanowej gąbki, zapewniającej lepszą sprężystość i przyczepność do biurka lub szyby. Oprócz swojej przyczepności oferują one wysoką odporność na wilgotność, dzięki której ślizg pozostaje niezmieniony nawet w bardzo wilgotnym otoczeniu. Opcja z bazą medium soft sprawia, że grubość podkładki wynosi 3,5 mm i pozwala ona na lekkie wciśnięcie myszki w podkładkę, żeby lekko spowolnić jej ślizg. Jest to również moim zdaniem najlepsza opcja dla większości graczy. Dla osób poszukujących miększej bazy dobrą opcją byłaby wersja extra soft, przy której grubość podkładki wynosi 4,5 mm i oferuje ona jeszcze więcej kontroli podczas wciskania myszki w podkładkę.
lub tak jak w moim przypadku pozwala ona na zatopienie palców w powierzchni podkładki, żeby lepiej wyczuć jej teksturę. Od zastosowanej bazy zależy także obszycie, które w przypadku wersji Extra Soft znajduje się poniżej powierzchni podkładki i jest niewyczuwalne podczas gry blisko jej krawędzi. W wersji Medium Soft obszycie jest lekko wyżej położone, ale nadal znajduje się ono minimalnie niżej od powierzchni, dzięki czemu również nie przeszkadza ono podczas gry blisko krawędzi. W obu wersjach obszycie jest na wysokim poziomie, jest ono małe i ściśle szyte, co zapewnia jego długą żywotność. Chcąc porównać Pelca z inną podkładką, stwierdziłem, że dobrym wyborem do porównania będzie legendarny już Aqua Control 2, czyli bardzo popularna podkładka, która również znajduje się w kategorii podkładek hybrydowych. Ślizg myszki na Pelcie w porównaniu z AC2 jest wolniejszy i czuć, że jest ona bardziej dostosowana do gry w różne rodzaje strzelanek. Gdy Aqua Control 2 stawia na szybkość i w pewnych momentach czułem się, jakbym nie miał całkowitej kontroli nad myszką, tak podczas gry na Pelcie czułem się znacznie pewniej, a moja gra i aim były bardziej spójne. Moje wrażenia potwierdziły wyniki osiągane w Kowaku, gdzie podczas używania Pelc były one znacznie bardziej zbliżone do siebie. Różnią się one również dosyć mocną teksturą powierzchni. Tekstura AC2 jest szorstka i twarda, natomiast tekstura Pelca, mimo że jest wyczuwalna, jest miększa i przyjemniejsza pod dłonią. Oprócz samej powierzchni, różnica w bazie i obszyciu jest duża. Obie te rzeczy są znacznie lepsze w Pelcie. Baza jest bardziej responsywna, a obszycie niższe i mniej wkurzające względem AC2. W przypadku Riza trudno było mi określić konkretną podkładkę, do której można go porównać, gdyż ślizg na nim jest bardzo unikatowy. Najbliższym odpowiednikiem do niego, jaki wpadł mi do głowy, był PureTrack MF2, który również jest podkładką postawioną na kontrolę z gładką powierzchnią. Ślizg, który oferują obie podkładki, jest bardzo podobny, natomiast Riz znacznie lepiej radzi sobie podczas wykonywania mikrokorekt i reaktywnego śledzenia. Nie wspominając już o tym, że dzięki lepszej bazie jego ślizg nie jest aż tak zależny od warunków obecnych w pokoju, jak to w przypadku MF2. Riz jest również o wiele łatwiej dostępny, nie mówiąc już o tym, że tak jak we wcześniejszym porównaniu posiada on lepszą bazę i obszycie względem swojego odpowiednika. Przechodząc do omówienia moich doświadczeń z tymi podkładkami, muszę wspomnieć, że nie spędziłem na każdej z nich tyle samo czasu. W ostatnim czasie sporo grałem w Apexa, gdzie wymagany jest szybki i reaktywny aim. Grając w niego na Pelcie, nie miałem żadnych problemów z trakowaniem przeciwników i ogólną grą. Jednak gdy zmieniłem Pelca na Riza, czułem się, jakbym w każdym pojedynku musiał walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale również z własną podkładką, bo była taka wolna. Mimo tej wady, Riz ma swoją inną mocną stronę, a są nią taktyczne strzelanki takie jak CS czy Valorant. W nich sprawdzał się znakomicie, a dodatkowa stabilność, jaką oferuje, pomagała mi w dniach, w których nie czułem się pewny swojego aima. Natomiast cały czas miałem wrażenie, jakbym był w pewien sposób ograniczony, jakby nie pozwalała mi ona osiągnąć w 100% mojego potencjału. Gdy miałem lepszy dzień, wolałem używać Pelca, bo z nim czułem się nieograniczony i jak gdyby pozwalała mi ona na więcej swobody w ruchach. I to właśnie Pelc z tej dwójki najbardziej mi podpasował pod gry, w które gram. Gdyż jak wcześniej wspomniałem, jest to dość uniwersalna podkładka, która oferuje idealny balans szybkości i ślizgu zarówno do taktycznych, jak i szybkich strzelanek. Podczas korzystania z tych podkładek naprawdę cieszyłem się nie tylko z gry na nich, ale również z tego, w jakim kierunku zmierza ten segment rynku. Widać, że The Whale wtopił w ten projekt nie tylko dużo uwagi, ale również ogromny pokład swojej pasji do e-sportu. Obie te podkładki są na wysokim poziomie, który konkuruje z Artizanem. Swoimi charakterystykami uderzają również w segment, który Artisan całkowicie zaniedbał, czyli fanów prawdziwych kontrolpadów. Podsumowując, Laonda X The Whale, Riz i Pelc to aktualnie jedne z najlepszych kontrolpadów dostępnych na rynku. Oferują one nie tylko długotrwałe powierzchnie, ale również świetną bazę z różnymi stopniami miękkości i niskie obszycie. Cena 209 zł również nie jest wygórowana jak za podkładkę w takim standardzie, gdyż same Artizany potrafią kosztować w okolicach 300 zł. Riz to bardzo wolny kontrolpad z gładką powierzchnią, stworzony do gry w CS-a i Valoranta. I to właśnie graczom tych gier najbardziej go polecam. Dla osób, które poszukują uniwersalnego kontrolpada, idealną opcją będzie właśnie Pelc. Jego tekstura pozwala na lepsze wyczucie ruchów myszki, a zbalansowany ślizg na przyjemne aimowanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie tego materiału. Tak jak zawsze przypominam, że jeśli zainteresował Was omawiany w tym filmie produkt, to polecam zajrzeć na naszą stronę acegear.pl, gdzie znajdziecie obie te podkładki w obu wersjach kolorystycznych i z każdą opcją bazy. To był Zwykły i narka.